Hej, tu Sysia, witam Was na kanale Red My Lips Art i jak na art przystało, dzisiaj zajmujemy się takim artystycznym makijażowym trendem, jakim jest Aura Makeup. Trend, który ponoć ma być hitem roku 2025. Jest to trend inspirowany właśnie efektem aury. Jak wejdziecie sobie na Pinteresta i wpiszecie Aura Effect, to zobaczycie przepiękne zdjęcia, grafiki, które wyglądają jak właśnie przebłyski różnych światełek, różnych kolorowych światełek, albo jakieś takie kolorowe fale, gdzie kolory pięknie się przenikają przez siebie. I właśnie o taki efekt chodzi nam w makijażu, żeby odzwierciedlić to na naszej twarzy. W Aura Makeup generalnie nie ma jakichś takich konkretnych zasad, ale makijaże powinny być wielokolorowe i z wykończeniem mocno błyszczącym. Są tam zarówno jakieś takie błyszczące metaliczne cienie, brokatowe, jakieś takie mokre efekty, więc no tak naprawdę mamy tutaj ogrom możliwości. To, co zauważyłam, to właśnie to, że łączone są często różne kolory ze sobą, plus te makijaże często wychodzą poza obręb samych oczu, czyli na przykład tutaj między oczami, gdzieś na skroniach, na policzkach się to pojawia, trochę na czole. Chodzi o to, żeby właśnie stworzyć taki efekt, taki, wiecie, takich błyszczących światełek na naszej twarzy. I pomyślałam, aby stworzyć dzisiaj taki inspirowany tym trendem makijaż, coś takiego bardziej może artystycznego, ale interpretacja jest dowolna, także pobawmy się trochę kolorami i błyskami. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ja mam na twarzy tylko podkład i korektor, więc zaczniemy sobie od bronzera kremowego. Pamiętajcie, że listę wszystkich użytych w odcinku kosmetyków macie zawsze na dole w opisie, więc jakbym nie powiedziała, czego konkretnie używam, bo czasami jest to nieistotne, to znajdziecie informacje na dole w opisie. Także nałożę sobie na początku tak bazowo trochę bronzera. Myślę, że będziemy się bardziej tutaj skupiać na różu, ale no, dla efektu jakiejś takiej wielowymiarowości twarzy trochę tego bronzera też sobie nałożę, bo buzia tutaj na wstępie wydawała się taka, wiecie, trochę płaska, mając jedynie podkład i korektor. Ogólnie Aura Makeup sama w sobie, może nazwa jest czymś nowym, ale no wiecie, takie multikolorowe, jakieś błyszczące makijaże to nie jest oczywiście nic nowego. To jest po prostu jakiś taki, wiecie, nowy trend, jakaś taka tendencja. Chodzi o to, żeby jakiś konkretny styl ubrać, wiecie, ubrać w coś, jakoś to nazwać, żeby też łatwiej było to potem, nie wiem, opisać, rozróżnić i tak dalej. I ja myślę, że pod Aurę Makeup można podpiąć wiele makijaży, które tutaj tworzyliśmy na kanale, chociażby w odcinkach Jedna paleta 5 makijaży, gdy używałam kilku różnych kolorów matów na jednej powiece, albo właśnie makijaż samymi błyskami w różnych odcieniach, to też będzie Aura Makeup. Dzisiaj sobie zrobimy taką, wiecie, maksymalistyczną odmianę tego makijażu, no żeby właśnie troszkę sobie poszaleć, pobawić się, doświadczyć jakichś nowych rzeczy i tak dalej, więc lecimy. Ja mam dzisiaj taką wizję na jasne brwi. Wydaje mi się, że mogą stworzyć fajne pole do popisu dla różnych kolorów, których będziemy dzisiaj używać. Zacznę sobie od bezbarwnego żelu, którym lekko usztywnię włoski i potem je za chwilkę pokryję jakimś kolorem. Jak już lekko zaczynają przestygać, to nałożę na nie mieszankę białej farbki od Danessy Myricks i korektora. Jak chcecie sobie takie brwi zrobić, to tylko uważajcie, żeby nie pobrudzić skóry, bo dużo lepiej to wygląda, jak pokryte są tylko włoski. Czy ktoś tu przed chwilą narzekał, że wygląda płasko? Przejdźmy sobie do różu i tutaj sobie zacznę od takiego delikatnego kremowego różu. Prawdopodobnie później sobie też nałożymy coś jeszcze na policzki, ale tutaj myślę, że przy tego typu makijażach fajnie jest ten efekt stopniowo sobie budować. I pudruję całość, żeby utrwalić makijaż. I teraz słuchajcie, od czego by tu zacząć? Tu jest tyle możliwości, że nie wiadomo, za co się w ogóle zabrać. Będę chciała na pewno w ten makijaż wpleść trochę zieleni, żeby pasowało mi pod ubranko, więc myślę, że jakimś takim łącznikiem może być żółty. Zacznę sobie może od żółtego cienia. To jest akurat Glam Shop chyba Limeta z cytrynady i nałożę sobie tak trochę na policzki, żeby potem to zmieszać z jakimś różem w bardziej różowym kolorze. Także zaczynam od żółtego. Aplikuję, może tutaj właśnie wyżej na skroni aż i na kości
policzkowej, tak jakbym nakładała rozświetlacz. Używam sobie tutaj 2 naprzemiennie pędzelków, jednego takiego bardziej do blendowania tej żółci, a ten jest trochę bardziej zbity, żeby zbudować sobie mocniej ten kolor i wyciągnąć mocniej z cienia, z wypraski. No, fajnie to wygląda. W ogóle takie żółte róże fajnie wyglądają w jakichś takich edytorialowych makijażach, wiecie, do sesji takich zdjęciowych, edytorialowych. Bardzo mi się to podoba. A z takimi jasnymi brwiami to jeszcze mocniej jakby widać tą żółć, no nie? Fajnie to wygląda. Oczywiście pod kątem artystycznym. Chociaż ja tam do Biedry tak bym poszła. Może nałożę tak troszeczkę tutaj między oczy. Jeszcze nie wiem, co tutaj konkretnie będę robić, ale tak może już tak na wstępie będzie jakaś wizja tego, co dalej czynić z kolorami. I pomyślałam, że może jakiś taki właśnie chłodny, cukierkowy róż na to. I użyję sobie tego różu z Glam Shopu w odcieniu Zakochanie z tej pierwszej walentynkowej kolekcji. On i tak mi wyjdzie cieplej, bo tu mam żółć, no nie? Wyjdzie mi taki zachód słońca troszkę tutaj. Może i spoko, tutaj zieleń powinna się dobrze wpasować. Teraz to mega wychodzi cieplutko. Zobaczcie. Niesamowita. Teoria kolorów w ogóle jest fascynująca. Może to jest jakiś sposób, jak macie jakiś róż, który wam nie do końca kolorystycznie pasuje. No może trzeba go właśnie tak jakoś warstwowo nakładać, pomieszać z cieniami. I troszkę tutaj też może na środek. Nałożę sobie odrobinę bazy, żeby moje cienie do czegoś mogły się przykleić. To jest taka baza z kolorem delikatnym różowa, ale myślę, że cienie i tak przykryją ten kolor. Już mi się coś klaruje w głowie, jakiś taki pomysł, nawet na takie jakieś lekkie odcięcie, coś, ale zobaczymy. Przechodzimy do zabawy błyskami. Tak długo się zastanawiałam nad tym, jakie kolory użyć, co, gdzie, jak, ale wydaje mi się, że to jest jednak ten rodzaj makijażu, w którym nie powinniśmy się zbyt długo zastanawiać, tylko po prostu ciapać, ciapać, ciapać i jeszcze raz ciapać. Także biorę, słuchajcie, taki błyszczący pomarańcz, piri piri i nakładam go tutaj. Piękny kolor, dawno nie używałam, ależ wakacyjnie i soczyście się tutaj zrobiło. Nałożę go też sobie tutaj, tylko pędzelkiem, żeby było bardziej precyzyjnie. O, dosłownie tutaj. Łaskoczę. Oki. Już mi się to podobuje, słuchajcie. Fajnie, fajnie. Jeszcze na ten policzek też sobie coś błyszczącego później nałożymy, ale nie wszystko naraz. Mam ochotę nałożyć wszystko naraz i tak się, wiecie, majtam, co dalej. Może fiolet? Może fiolet, no. Czyli biorę wariat i nakładam tutaj na środeczek. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. No normalnie fiolet i pomarańcz są dla siebie stworzone. Wezmę sobie teraz lemoniadę i tutaj jakby na łączenie w załamaniu tych 2 kolorów sobie tą lemoniadę nałożę. Może pociągniemy ją nawet bardziej tu. A co? I słuchajcie, to jest piękne. Możecie po prostu paluchami nadziabać sobie co chcecie, ile chcecie. Możecie też nałożyć sobie najpierw maty i potem ewentualnie wzbogacać błyskiem albo zostawić matowe, ale wydaje mi się, że taki aura to troszkę tego błysku musi mieć. Znaczy nic nie musi, nie? Wiecie o co chodzi. Tu mam jeszcze coś takiego, nie wiem co to jest, niepodpisane. Coś mi się tutaj wytarło. Pod samą brew. Uła. Nawet niech to będzie taka, wiecie, plamka nie do końca idealnie roztarta. Ależ to wygląda. Wiła. Coś na dolnej powiece moglibyśmy zrobić. Co ja chcę? Ja chcę wszystko generalnie. Ja chcę wszystko. Normalnie aż się nie można zdecydować. Mam tu chyba 4 palety tak otwarte z różnymi błyskami i nie wiem czego ja chcę. Niebieski, nie będzie już too much.
Zastanawiam się. Zapytam menadżera i przemyślę sprawę. Ładnie by było. Wszystko by ładnie tu wyglądało. Ratunku. Helfen mia. To pójdziemy sobie w macik, taki intensywnie różowy. Tu mam paletkę Delicious Delights od Cosmic Brushes. Biorę sobie ten i robię sobie tutaj taką kropeczkę. I tutaj też. Ogólnie też fajnie jest nie nakładać symetrycznie kolorów, czyli na przykład tu nakładacie fiolet, a na tym oku tu nakładacie fiolet. Wiecie o co chodzi, żeby tak sobie pomieszać. To jeszcze będzie bardziej aurowe, więc też taki pomysł u mnie akurat symetrycznie dziś. To teraz malinówka. Chciałam powiedzieć, że takiej malinówki teraz użyję, żartując sobie, że jest to malinowy kolor, a on się naprawdę nazywa malinówka. Jakie śmieszne. Na dolną powiekę. I będę sobie chciała tą dolną powiekę tak dobrze sobie ją tak tutaj rozleczyć do dołu. I wrócę sobie chyba do lemoniady. Nałożę ją sobie tu. Biorę sobie teraz taki neonowy eyeliner z Apolki w odcieniu Lime. Jeśli będziecie chcieli zrobić to samo co ja, to tutaj też bardzo fajnie przyda się po prostu jakiś, nie wiem, biała kredka do oczu albo biały eyeliner. To nie musi być taki, wiecie, zastygający, żelowy w jakimś tam odpowiednim kolorze. I tutaj sobie zrobimy takie odcięcie takiego trochę motylka. I możecie właśnie użyć białego produktu jako bazę i na to nałożyć jakiś taki neonowy, pastelowy, jaki tam chcecie cień. Albo właśnie eyeliner w takim kolorze. Ja akurat mam ten po tym teście waszych hitów, więc wiecie, korzystam, bo jest naprawdę spoczko. Takie odcięcie też tutaj doda nam dodatkowo, wiecie, czegoś, jakiejś takiej faktury. Coś się więcej tutaj może zadzieje. Już i tak dużo się dzieje, ale wszystko się tak przenika, no bo to są takie delikatne kolory. Zobaczcie, mega fajne jest to odcięcie. Bardzo mi się podoba. Możemy jeszcze z tej strony sobie jakimś właśnie matem to troszkę wzmocnić. Zaraz zobaczymy, gdzie nas poniesie flow. Ten eyeliner sobie jeszcze zostawię. Może gdzieś tam nas znajdzie jeszcze dorzucić co nieco. Zatem teraz gruntować to będę tym kolorkiem, również z Delicious Delights, czyli Zesty. I właśnie pomyślałam, że... O, trochę mi się zebrało. Pomyślałam, że tutaj fajnie się sprawdzi matowy kolor na tle mocno błyszczących. Jakbyście mieli na przykład tutaj właśnie różnokolorowe maty, to właśnie wtedy na przykład jakiś taki akcent odcięty błysku byłby super, bo wprowadziłby nam właśnie coś więcej do tego makijażu. Ten kolor to w ogóle ma takie już zagłębienie, nawet chyba widać w kamerze, że jest taki dołeczek trochę. Chyba ktoś go lubi używać. Słuchajcie, jak fajnie jest tak sobie usiąść i z wami poeksperymentować. Cudowne jest to, że są ludzie, którzy mają ochotę takie rzeczy oglądać. Kiedyś, jak zaczynałam swoją przygodę z makijażem i nie wiem, założyłam bloga, no to nie sądziłam, że w ogóle ktokolwiek będzie chciał te rzeczy oglądać, bo one są takie, wiecie, no nieużytkowe, bla bla bla. I fajnie, że jesteście, że też mam z kim ekscytować się z jakichś takich głupotek. No znakomicie to wygląda, no. Co ja mam tu dużo mówić? Znakomicie to wygląda. Róbcie sobie takie odcięcia, bo to jest hit. Tutaj mi trochę się zrobiła owsianka, ale dobra, bawimy się makijażem. Nie musi być idealnie. Teraz zrobimy tak. Wezmę jakiś skośny pędzelek i potrzebuję odpowiedniego fioleta. Może też Delicious. Ten Jelly Bean. I tutaj spróbuję sobie troszeczkę bardziej zdefiniować to odcięcie i rozcieram w tym kierunku. Co by na to? No teraz jeszcze mocniej widać to odcięcie, więc myślę, że fajnie. Kurczę, fajny jest ten trend. W sensie on daje tyle możliwości. Totalna zabawa makijażem. To może być ekstremalnie proste. Nałożyć 3 różne błyski paluszkiem na powiekę, a można sobie robić jakieś takie właśnie odcięcia, albo właśnie wiele osób robi takie jakby kółko w kółku, właśnie taki efekt aury, a można sobie eksperymentować z kształtami. Ze wszystkim. Teraz to ja żałuję, że w ogóle mam brwi. Jakbym ich nie miała, to bym mogła tutaj coś sobie narysować jeszcze, jakieś takie
kijanki. Czasem mnie korci jakby z czysto artystycznych względów po prostu pozbyć się brwi albo je wybielić, ale raczej tego nie zrobię. Wracam sobie do tej lemoniady i myślę, aby ją sobie tutaj zaaplikancjować. No hicior. Ten makijaż to jest po prostu taki dopaminowy zastrzyk. Zresztą było coś takiego, jakiś taki trend, coś tam dopamin, coś tam, nie? Nie wiem, czy to koniecznie makijaż, ale były takie, że były takie stylizacje, takie multikolorowe, maksymalistyczne, wystrój wnętrz taki super kolorowy. Coś było z tą dopaminą. To trochę jest taka dopamina, ale bardziej mistyczna, bardziej wróżkowa. Nie, żebym tutaj robiła jakąś filozofię wokół trendu, tylko po prostu, nie wiem, świetnie się bawię. Tu coś się musi jeszcze zadziać. Biorę sobie niebieski, to jest błękit z Glam Shopu z niebieski 2020 i tu robię sobie takie błękitne łzy. Wow, błękitne łzy. Wow. Wspaniale mnie rozwesela ten makijaż. Mam dzisiaj najgorszy dzień okresu, a jest mi świetnie. Jest mi cudownie. To się nie zdarza w tym momencie cyklu. Może tu jakaś taka plamka tego niebieskiego. Ona mi jakoś tak tutaj odświeża trochę, co nieco. Fajnie. Użyję sobie teraz takiego pigmentu z Malumak w odcieniu Cornflower. Ono jest, wy widzicie, zieleń, a ona się błyszczy na taki ultrafiolet. Pod pigmenty tutaj fajnie sprawdza się Inglot Body Art Adhesive, ale też bardzo spoko przyklejają się takie sypkie pigmenty na lepik z Glam Shopu. Może tutaj tak przy tym motylku. Wezmę taki większy pędzelek może. Aha. Fiolecik zaczyna nam się pojawiać. Widzicie? Trochę przyciemnie teraz widać, nie? Taki fiolecik, spoczko. Ten Cornflower jest cudownym pigmencikiem, bo on nie ma praktycznie bazy kolorystycznej, więc jak patrzę tak, to tam praktycznie nic nie widać, ale coś tu się nagle bum, błyszczy, nie? I love it! Może troszkę jeszcze tu. Zaraz was rozjaśnię, bez obaw. No on jest normalnie jak ultrafiolet. Ultrafiolet w słoiczku. Cudowny pigment. Maternello. Sylwenia. Wow, po prostu wow. Ale wiecie co? Trochę mi te kropki teraz tutaj nie pasują. Może spróbuję się ich, chociaż to jest taki różyk, że on niespecjalnie tu nam się pewnie będzie chciał usunąć. Może po prostu trzeba go zmusić siłą i na to nałożyć jakiś błysk, żeby zatuszować ślady zbrodni. Co myśmy tu mieli? Myśmy tu mieli trochę tego żółtego, cytrynatki, bo mi to odciągało uwagę od tego motylka mojego. Nie ma odciągania uwagi od motylka. No i dla mnie jest lepiej. Moim zdaniem jest lepiej. Moim zdaniem w tym makijażu już sporo się dzieje, więc wydaje mi się, że nie będę już dokładać jakoś specjalnie kolorów. Jeszcze sobie tylko delikatnie, wiecie, popracuję nad tym, żeby to wszystko ładnie połączyć. Teraz sobie wróciłam do Piri Piri, żeby tak lekko wyciągnąć sobie ten kolor. I myślę, że nałożę sobie może tusz do rzęs albo coś, żeby zobaczyć właśnie jak mniej więcej już ten ostateczny efekt będzie się prezentował. Jeszcze korci mnie dołożyć gdzieś sobie tej limonki, może w formie jakichś takich po prostu kształtów albo jakichś kropeczek, ale najpierw sobie właśnie zrobię oko i nawet nie wiem, czy nie wezmę sobie jeszcze czarnej kredki, żeby trochę scalić może ten makijaż, więc biorę sobie czarną kredkę, nałożę sobie ją na linię wodną. Możecie sobie zrobić na przykład jakąś kreseczkę, bo wiem, że wiele z Was ma problem z linią wodną, nie lubi. Zobaczcie, od razu to oko się zrobiło takie zdefiniowane. I powtórzę czynność czarnym eyelinerem z Bobbi Brown. Zobaczcie, od razu się zrobiło tak wyraziście, co nie? I tuszujemy porządnie rzęsy, może nawet coś sobie przykleimy, bo dzisiaj mamy wariactwo makijażowe, to można. I rzęsy to będzie Glam Shop model Rita. To są takie jakby podwójne kępeczki. Są dosyć długie, więc mogło nam tutaj właśnie stworzyć taki fajny wróżkowy efekt. Druga z takim leciutkim odstępem od pierwszej, żeby mieć właśnie efekt takich spiky lashes. Nie ma to jak palce, słuchajcie.
I wiecie co? I chyba tyle wystarczy. Bo jest tak jak trzeba. Niech sobie chwilę te rzęsy podeschną, podsechną, a my możemy sobie przejść do makijażu ust. Myślę, że fajnie by wyglądały tutaj na przykład czarne usta, ale ja bym nie chciała, żeby była już aż tak bardzo maksymalistycznie, więc pójdziemy sobie w coś delikatnego, jakiś delikatny błyszczyk. Myślę, że te błyszczyki od Ewy się tutaj fajnie wpasują, więc wezmę sobie może ten Dewy 01, taki błękitnawy. No i ja myślę, że tu się fajnie to błyszczy, podobnie jak tutaj. I chyba już bym więcej na usta nic nie dawała. Jakieś wiecie, konturówki czy coś, jakoś tak podoba mi się, że te usta są takie troszkę blade. No, zostaje tak. Na koniec biorę sobie sondę i rysuję sobie kilka jakichś takich kropeczek w tym naszym limonkowym kolorze. To też może być taki kolejny wspólny mianownik, który fajnie ten makijaż nam scali. I nasz Aura Makeup jest skończony. Totalnie maksymalistyczna wersja, ale powiem wam, że totalnie mi się podoba i robi mi ciepełko na serduszku, więc jaram się na maksa. Oczywiście ten makijaż nie musi wyglądać tak. On ma tyle różnych odsłoń, że możecie dopasować do siebie i kolory, i ilość tych cieni, i formę, wszystko co chcecie. Po prostu bawcie się makijażem. Korzystajcie z tego, co już macie w swoich zbiorach. Może macie jakieś kolorowe pomadki, może jakieś błyszczyki z brokatem, kolorowe cienie, czy matowe, czy błyszczące, czy cienie w kremie, czy jakieś kolorowe kredki, czy metaliczne kredki, czy kolorowe maskary. Korzystajcie z tego po prostu i bawcie się makijażem i bawcie się swoją kolekcją kosmetyków. I jeżeli stworzycie jakiś makijaż, możecie oznaczać mnie na moich social mediach, na Insta, na TikToku, żebym mogła zobaczyć również wasze prace. Czekam na wasze odtwarzanie i inspirowanie się. Jeśli chcecie wspierać taki kanał jak mój, na którym tworzę treści nie tylko i wyłącznie obracających się wokół nowości kosmetycznych, to będzie mi miło za jakieś delikatne wsparcie, kciuk do góry, komentarz. Możesz też postawić mi wirtualną kawę albo zostać moim wspierającym, wtedy masz dostęp do bonusowych odcinków. I pamiętajcie, jak zobaczycie na dzielni jakieś ciekawe trendy, koniecznie dawajcie mi znać, żebym niczego nie przeoczyła. No i napiszcie mi, co myślicie o takim makijażu. Czy mój makijaż się wam podoba? Albo w ogóle, czy te makijaże właśnie w stylu Aura Makeup to wasze klimaty? Czy kompletnie nie? Czekam na wasze komentarze i dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku i w sekcji komentarzy. Do następnego. Pa, pa!